To zanim przejdziemy do dalszych rzeczy, to jeszcze na moment wejście w siebie głębiej. Czyli to, co jest teraz jeszcze pobudzone, niech ma czas i szansę się samo uspokoić. Tak, żebyśmy mogli porozmawiać z głębszego miejsca i usłyszeć siebie z głębszego miejsca. Ale też nie próbujcie na siłę teraz czegoś robić, nie próbujcie na siłę się uspokajać, bo to jeszcze gorszy efekt przynosi tak naprawdę, więc nie ingerując, nie działając, pozwalam umysłowi i odczuwaniu ochłonąć, uspokoić się. I tak jak próbowaliśmy już wczoraj i dzisiaj rano, może jesteście w stanie przywołać to, co zadziałało może na chwilę, a może nawet na dłużej, coś, co pomogło ci ugruntować się w sobie, w swobodzie, w przepływie, w obecności. Więc zastosuj może to, co już zadziałało. Zobacz, czy uda się teraz też. Tak jak już dzisiaj rano też mówiłam o tym, że ta umiejętność przywoływania się do resetu, do tego stanu naturalnego, na pewno jest cenną umiejętnością u nas w życiu, czy w sferach zawodowych, czy w jakichkolwiek. Przywracanie się do naturalności, do swobody, żeby nie odbierać tej chwili tylko i wyłącznie z reakcji, tylko i wyłącznie z umysłu, tylko i wyłącznie z reagowania na to, co się dzieje, z reagowania na bodźce, ale by mieć kontakt ze źródłem. Większą trzeźwością umysłu również. Więc to jest trochę tak, jak jesteśmy w takim stanie, gdzie jest jeszcze mgła i ta mgła umysłu może jeszcze jakiś czas występuje, a potem się przerzedza, aż widać klarownie i jasno. Niczego nie widać, ale jest widzenie. Nie widać szczegółów, ale jest widzenie, przytomność. To podstawowe miejsce. Miejsce, które nie potrzebuje się niczego uczyć. Nie potrzebuje się nauczyć na przykład niedualności. Będziemy się przywracać do tego miejsca, które nie potrzebuje nic umieć. Nie potrzebuje mieć agendy na ten moment ani na następny moment. Więc będziemy przywracać się do miejsca, w którym schodzimy z drogi i tam jest naturalne zaufanie do życia, do siebie. Życia, czyli siebie. Czyli niewyuczone zaufanie też, ale naturalne. Więc kiedy nasz umysł jest pobudzony, jest w takim działaniu i zdobywaniu,
to powstaje takie wrażenie, że musimy się tego nauczyć, albo że to jest na przykład trudne, albo że musimy to pamiętać. Że musimy to stale pamiętać. Podczas gdy tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie, aby opróżnić się z tych mentalnych projekcji najczęściej. No dobrze. Już troszeczkę ochłonęliśmy? Jak się macie? No dobrze, to posłuchajcie. Po co myśmy tutaj przyjechali? Co my tutaj będziemy robić? Może zacznę od tego, że powiem wam parę słów o tym, jak niedualność pokazała się w moim życiu, a potem po prostu przejdziemy może do pytań i odpowiedzi, które wam się, jeśli będą pojawiały, to po prostu będzie na to też przestrzeń i czas. Ale niech to będzie też takim satsangiem, tak? To nie mam nadzieję, że nie pójdziemy w stronę pytań i odpowiedzi z głowy, tylko z naszej historii, z naszej opowieści, ale takich, które mają nam uprzytomnić nasz stan naturalny, naszą podstawową istotę. We mnie to się pojawiło przytomnie już wiele lat temu. Natomiast do tamtego momentu wydawało mi się, że muszę umieć żyć. Że muszę umieć być sobą. Nawet. Wydawało mi się, że muszę umieć być sobą albo powinnam być jakąś sobą. Tak mi się wydawało. Dążyłam do jakiejś wersji siebie, takiej, którą gdzieś w pewnym momencie sobie postawiłam przed sobą z przodu. I dążyłam do jakiejś wersji siebie. I to przejawiało się we wszystkich aspektach. W aspektach takich moich ambicji, czy w aspektach moich prywatnych, rodzinnych, jakichkolwiek. I cały czas miałam takie poczucie, że życie jest ciężkie. Że życie jest trudne. Że muszę coś zrobić, żeby było dobrze. Muszę się czegoś nauczyć, żeby było dobrze. No i w pewnym momencie przyszły też takie koncepty, pojawiły się jak oświecenie, jak duchowość. I one się stały też bardzo atrakcyjne, bo to było coś, co można najlepiej umieć. Oświecenie to też jest coś, co już naprawdę, no to już nie ma nic wyżej niż oświecenie na przykład, bo to już tak wtedy umiesz, już tak umiesz na szóstkę. Więc ten koncept też stał się w jakiś sposób atrakcyjny dla mojego wewnętrznego impulsu, tak, ale również dla umysłu, bo nie ma takiej możliwości, że słysząc o oświeceniu, żeby umysł również nie miał jakiegoś konceptu na ten temat, ponieważ to też jest opisywane słowami, czytamy o tym w różnych przekazach, czy słyszymy o tym od różnych ludzi, czy tak jak dzisiaj słyszycie to ode mnie, więc to na pewno też brzmi jako koncept. To może brzmieć jako koncept, bo jest oparty na słowach, więc ja wypowiadam słowa, które prawdopodobnie wasze umysły interpretują w jakiś sposób, porównują do tego, co już słyszeliście, czy może dowiadujecie się teraz czegoś nowego. Więc mi się wydawało właśnie, że ja się nauczę takiego świetnego życia. I będę to świetne życie umiała i będzie mi to wychodzić w sferach zawodowych, w sferach prywatnych i tak dalej. Natomiast cały czas miałam takie poczucie, że bardzo się staram, ale mi to nie wychodzi. Jeżdżę na różne warsztaty, ale mi to nie wychodzi. Próbuję, w ogóle każdego ranka budzę się i próbuję, ale zawsze mam takie poczucie zmęczenia. I po jakimś czasie życie mnie sprowadziło do łóżka, bo zachorowałam i leżałam przez kilka miesięcy w łóżku. I to był taki czas, gdzie nie mogłam się starać. W sensie nie było przestrzeni na staranie się. No nie miałam przed kim się starać, przed sobą mi się też nie chciało, bo leżałam po prostu w łóżku. I miałam czas obserwacji
której nie chciałam bardzo, ale to był czas obserwacji swojego umysłu i swoich emocji, swoich stanów emocjonalnych i odczuciowych. I dzisiaj to nazywam jako naprawdę koszmar. To było 6 miesięcy, które było dla mnie naprawdę koszmarem, ponieważ cały dzień i niemalże całą noc miałam styczność z umysłem, który cały czas mówił, że coś jest nie tak. Cały czas coś było nie tak. I mimo, że w moim życiu nie było aż tak strasznie, natomiast to, czego słuchałam, było po prostu księgą skarg i zażaleń na los. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to się zdarzyło mnie? Dlaczego jest tak? Dlaczego jest tak? Dlaczego jest tak? Dlaczego jest tak? I cały czas były te pytania, dlaczego? Więc powstawało takie wrażenie, że jestem największą ofiarą na świecie. Zdaję sobie sprawę że dzisiaj, że tych ofiar jest dużo więcej. Pewnie kilka miliardów ofiar jest na świecie. I takie bycie było dla mnie naprawdę trudne, tak jak mówiłam, i nie do zniesienia. Aż którejś nocy znowu budzę się w taki sam sposób jak zawsze i nagle budzę się najpierw ja, potem budzi się ten umysł i dlaczego tak jest, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest i Katarynka po prostu leci sobie w głowie. Próbuję to zatrzymać, nie mogę usnąć, nie mogę zrobić nic, więc po prostu słucham tego tak jak zwykle. Nie da się wyłączyć tego filmu. Nie da się go zatrzymać. Nie da się go poprawić. Nic się nie da zrobić. I nagle, w pewnym momencie, wydarzyło się coś takiego, jakbym odłączyła się od tego filmu. Nie miałam jeszcze wtedy żadnych kontaktów właśnie z, nie wiem, z jakimiś drogami duchowymi, tak jak my tutaj nawet próbujemy o tym mówić. Ale nagle miałam takie poczucie odłączenia się od tego, co widzę. Uświadomiłam sobie, że wszystko, co słyszę, wszystko, co widzę, nie jest o mnie w ogóle. Wszystkie myśli, których doświadczam, wszystkie odczucia, które mam, wszystkie emocje, wszystkie skargi na los nie są tak naprawdę moje. To było bardzo, bardzo szokujące i bardzo wewnętrznie na początku dziwne odczucie takiego jakby odklejenia się kompletnie od siebie. Doszło do mnie to, że skoro jest we mnie jakiś aspekt widzenia swoich własnych skarg, widzenia swoich myśli, widzenia swoich emocji, swoich odczuć, to musi być coś jeszcze niż te skargi. Musi być coś jeszcze niż te emocje, niż te myśli. I powstało takie wewnętrzne przeczucie, a później pewność, że ja nie jestem myślami, że ja nie jestem emocjami, że ja nie jestem ciałem, że ja nie jestem niczym, co się przejawia na powierzchni, co widzę. Ja wiem, że to może brzmieć w tej chwili dosyć dziwnie. Nawet jakbym sama siebie słyszała wtedy, mówiącą w taki sposób, to brzmiałoby to jak nonsens, jako coś dziwnego. Natomiast to było kompletnie poza moją wolą, kompletnie poza moim staraniem się, aby tak było, tylko po prostu życie się wywróciło do góry nogami i percepcja się zmieniła całkiem wtedy. Doszło do mnie to, że skoro ja świadkuję zjawiskom, to jest jakiś aspekt mnie, który jest wolny od wszystkiego, czego świadkowałam kiedykolwiek i czego będę świadkować kiedykolwiek. Dlatego, że moje myśli właśnie mijają w tej chwili. Więc jest aspekt mnie w tej chwili mijający. Jest w tej chwili przemijający aspekt mnie. W was też, zobaczcie to teraz, że jest przemijający aspekt was. W postaci tego, co się w tej chwili dzieje i zaraz będzie coś nowego. W postaci tego, co teraz ma miejsce i zaraz tego nie będzie. I jest aspekt taki, którego nie widać,
Taki, którego nie można złapać, bo nie jest obiektem, bo nie jest zjawiskiem, nie jest doświadczeniem, więc jest w tym momencie, w tamtej nocy, o której teraz opowiadam, ale identycznie w tym momencie jest aspekt was, który mija i na przykład ma jakieś stanowisko na temat tego, co słyszycie. Na przykład interpretuje to, co jest słyszane w tej chwili. I jest to aspekt przymijający, który jest częścią tej chwili, ale jest też w nas coś, dzięki czemu możemy mieć ten aspekt przemijający. Bo jakże inaczej aspekt przemijający mógłby się w ogóle objawić? Jakże inaczej mielibyśmy w ogóle kiedykolwiek doświadczać zmian albo czegokolwiek? Gdyby nie to, że się to dzieje w jakiejś obecności. Obecności, która nie jest obiektem, obecności, której nie można uchwycić, obecności, której nie można złapać. I tamtej nocy przyszło do mnie poczucie, że jeśli miałabym powiedzieć sobie, kim jestem, to bardziej zasadnym byłoby powiedzieć, że ten aspekt, którego nigdy w życiu nie widziałam, można powiedzieć, że nawet nigdy w życiu nie doświadczyłam, bo to nie jest konkretne doświadczenie. Ten aspekt, którego nie widać, jest bardziej mną niż to, co właśnie minęło. Niż to, co właśnie mija w tej chwili. I po tamtym okresie zaczęło się dziać coś takiego ze mną, że te wszystkie emocje, które miałam, ten cały mechanizm skargi, zażaleń na los zaczął się po prostu wyciszać. Aż bardzo szybko, nawet teraz nie potrafię powiedzieć po jakim czasie, ale no nie potrafię powiedzieć. Myślę, że po paru dniach dosłownie kompletnie się wyciszył. Kompletnie minął. I nie minął wobec mojej chęci, by tak było, bo ja nie miałam żadnej chęci. Minął po prostu wobec rozpoznania, że nie jestem tylko tym, co jest na powierzchni, że nie jestem swoimi emocjami, że nie jestem swoim nastawieniem, że nie jestem swoim charakterem, że nie jestem swoją percepcją, że nie jestem swoim ciałem. Fundamentalnie. Że to jest po prostu doświadczenie tej chwili. Więc o ile wcześniej doświadczałam życia w taki sposób, że ja, Patrycja, szłam sobie przez życie w czasie i przestrzeni, szłam sobie przez to życie, miałam dojść gdzieś, zrealizować po drodze to czy tamto. Miałam się zrealizować może. Miałam gdzieś dojść, czyli byłam ja w tym centrum całego świata i był świat trochę straszny, może trochę niebezpieczny, trochę musiałam sobie umieć z nim radzić. I ta perspektywa stała się już kompletnie martwa. W sensie nie byłam w stanie już traktować jej poważnie. Nagle okazało się, że ta Patrycja w cudzysłowie, to ciało w cudzysłowie, idące przez los, doświadczające tego i tamtego, referujące sobie najróżniejsze historie, dokąd ja zmierzam, co tutaj się dzieje, co jeszcze mam zrobić, że to jest doświadczenie. To ciało jest doświadczeniem. Ta psychika jest doświadczeniem. Te emocjonalne odczucia są doświadczeniami. Są dokładnie takim samym doświadczeniem jak to krzesło, jak ta podłoga, ta szklanka, jak wszystko. Doszło do mnie to, że absolutnie niedorzeczne jest i dziwne, patrząc na wszystko, doświadczając wszystkiego, patrząc w tej chwili na wszystko, mając w tej chwili mnóstwo bodźców, patrząc na tysiące kolorów tutaj i obrazów, jakże dziwnym jest uznać za siebie jeden z nich.
A przecież moje ciało, czy moja psychika jest jednym z nich, jest jednym z kolejnych doświadczeń. Natomiast powstaje często takie wrażenie, no ale jak to? Przecież te emocje na przykład są takie silne, te odczucia są takie silne, te wrażenia są takie silne, te nasze zdanie jest takie silne. To nasze oburzenie na los, czy na przykład to, co jest tutaj słyszane, jest takie silne. Przecież ta reakcja ze środka jest taka silna. No nie masz racji na przykład, albo masz rację, ta reakcja jest taka silna. To przecież pewnie ta reakcja jest prawdziwa, bo jest taka silna, bo jest taka mocna. No ale jeśli popatrzymy na to z perspektywy świadomości i nie będziemy wyróżniać tych doświadczeń, to nie ma to żadnego znaczenia, czy reakcja jest silna, czy jest niesilna. Czy jest delikatna, czy jest jakakolwiek. Więc nawet jeśli w tej chwili mam jakieś emocje bardzo mocne, to tylko są to mocne emocje. Jest to tylko i wyłącznie mocne doświadczenie w tej chwili. Ale ono nie mówi nic o mnie, nic. Ono mówi o mnie tyle samo, co ta podłoga. Ono mówi o mnie tyle samo, co wy wszyscy. Więc to jest mniej więcej, można powiedzieć, różnica pomiędzy perspektywą osobową, czyli ja kontra świat, czyli ja w świecie, ja radząca sobie w świecie, a świadomość, a obecność, a w obecności absolutnie wszystko. W obecności wszystko jest identyczne i wszystko jest świadomością. Wszystko jest obecnością. Więc jeśli ja na przykład będę miała delikatną reakcję, czy będę miała bardzo mocną reakcję, nie ma to większego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia, bo tak naprawdę jestem wszystkim, co się tutaj wydarzy. I wracając jeszcze na kawałeczek biograficznie, bo może łatwiej będzie to w ten sposób usłyszeć. Nie próbowałam do tego ani dochodzić, ani nie próbowałam się starać, by tak było. Natomiast większość mojego psychologicznego cierpienia, które znałam ze swojego życia, a doskwierało mi ono codziennie, po prostu ustąpiła. I to był szok. Czegoś takiego zupełnie się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że można z dnia na dzień, z jednej chwili na drugą po prostu wyłączyć w ten sposób bardzo dużą część psychologicznego cierpienia. No i na tyle się stało to mocne, że później wydarzyło się to, co się wydarzyło. Siedzę tutaj dzisiaj i od 14 już chyba lat mówię na ten temat. Poczułam, że jest to coś bardzo, bardzo mocnego i paradoksalnie, trochę jakby z drugiej strony, w cudzysłowie zaczęłam tego uczyć. Mówię o tym trochę w cudzysłowie, że z drugiej strony, dlatego że ja nie miałam świadomego dążenia do tego, żeby tak było. Natomiast dzisiaj zdaję sobie sprawę, że spotykam się z ludźmi, spotykam się z wami, u których powstaje wrażenie, że może świadomie do tego dążycie. Więc ja dopiero później, ucząc się od was, uczyłam się od was tego, jak to jest spróbować tam dojść. Spróbować dojść tam, gdzie się już jest. Więc troszkę jest to paradoksalne, ale ten paradoks w zasadzie się dzieje od tych wielu, wielu lat. I nie miałam absolutnie na to żadnego sposobu, nie miałam absolutnie żadnej agendy. Nie umiałam tego robić, nie wiedziałam, że umiem czy nie umiem to robić. Nie miałam żadnego planu na to, żeby prowadzić satsang, nie miałam żadnego planu na to, żeby zajmować się niedualnością, etc. Natomiast któregoś dnia, będąc po prostu w ciszy, ludzie akurat zaczęli się do mnie do domu zjeżdżać i siedzieliśmy sobie w takich medytacjach w ciszy. I pod koniec którejś tam medytacji, któregoś dnia ktoś mi zadał pytanie w ogóle, już nie pamiętam jakie, ale takie pytanie satsangowe. I ja nagle usłyszałam siebie odpowiadającą na to pytanie. I byłam bardzo zdziwiona. Po pierwsze, że w ogóle, że mówię.
Po drugie, że to w jakiś sposób trochę miało sens. I do tej pory jestem zdziwiona. Do tej pory jestem zdziwiona, bo wygląda na to, że zajmuję się tym zawodowo. Bo wygląda na to, że zajmuję się tym zawodowo. Zawodowo zajmuję się mówieniem o czymś, o czym tak naprawdę nie sposób powiedzieć. No i okazało się, że życie chciało tych spotkań dużo. I gęsto, i często przejechaliśmy całą Polskę i kawałek Europy i świata z takimi spotkaniami. I cały czas obserwuję, że to ma sens i że to w taki sam sposób, jak we mnie pojawiło się to rozpoznawanie tego pozamaterialnego aspektu nas, to obserwuję to na grupach od wielu lat i widzę, że dochodzicie do tego widzenia, do tego czucia podobnie.